prowadzę tą krowę. Pues no sabéis salvado la vida, la verdad que... Cześć! Hejka! Dzisiaj zabierzemy Was w trasę z małej, malowniczej miejscowości o nazwie Ballestar. Jest to przepiękne miasteczko, bardzo małe, mało ludności tutaj jest, ale nadrabia swoim urokiem. Jest w ogóle położone przepięknie, słuchajcie, na wzgórzu, otoczone przepięknymi górami. Jest położone w ogóle na terenie Parku Naturalnego Tinenca de Benifassa. I no, piękne są widoki. Co tu więcej dodać? Sami zobaczcie. Dokładnie, nie ma co opowiadać, tylko ruszamy w drogę. Dokładnie. Miasteczko Ballestar, nazywane również jako Ballestar de la Tenencia, to mała miejscowość przynależąca administracyjnie do gminy La Pobla de Benifassa w prowincji Castellón. Leży na wysokości około 710 metrów nad poziomem morza w północnej części prowincji w comarca Baix Maestrat. Obszar gminy to około 41 km². Liczba mieszkańców nie jest wielka. Oficjalnie stała populacja to około 24 osoby zameldowane, choć są dane mówiące o nieco większej liczbie osób. Historia tego miasteczka to początki średniowiecza związane z klasztorem Santa Maria de Benifassa. Ludność pierwotnie pracowała dla opactwa jako dzierżawcy, robotnicy, rolnicy. Karta Puebla, czyli dokument lokacyjny, datowana jest na rok 1278. I od tego czasu zaczyna się oficjalna historia osady. Charakterystyczna architektura dla tego miasteczka to domy z kamienia, portale z półkolistymi łukami, drewniane drzwi, balkony oraz elementy żelazne. Znajdziemy tu brukowane uliczki typowe dla małych górskich miejscowości. Jest to idealne miejsce na przystanek, by odetchnąć i zanurzyć się w ciszy i naturze. Whispered name, a distant flame, a voice that calls you to reclaim. The heart remembers what it. I fell from the sky in flames, without a destination, with broken wings trapped in my path. Echoes of a yesterday that no longer returns. Whispers of stars that fall asleep. God gave me light and fire, but the wind took my comfort. I am the shadow of the eternal, a reflection of what I no longer. And now I fly without direction, in the fog of my perdition. I was an angel, I was light, I was faith, I was soul. W drodze tej napotkaliśmy jakieś ruiny starego domostwa. Idziemy zobaczyć, czy będzie chociażby jakaś wzmianka, z którego to jest roku, cokolwiek, ale chyba nie ma nic. No ale nic, jak już jesteśmy tutaj, to rzućmy okiem. No, wygląda na jakieś stare gospodarstwo. Ale gdzieś chyba krówki są nie. Chyba tak. Chyba tak, bo czuć tutaj krówkami, no. Oj, Oho, burza jakaś burza. idzie. no te tereny nie są zbyt, raczej burza i deszcze nie sprzyjają tym terenom.
No nie, także zobaczymy, co nas będzie czekało. Się okaże. No zobaczcie, wjeżdżamy teraz właśnie w koryto rzeki. Tak nam prowadzi tutaj droga. Trak, no. Tak I prowadzi. całe szczęście, można powiedzieć, że jest to koryto rzeki suche. Bo wyobraźcie sobie, gdyby te wszystkie wody, które tutaj spływają z tych gór, gdyby płynęły tędy, to się tworzy tak rwąca rzeka, że czasami podejrzewam, że jest może nawet nieprzejezdna przez Pewnie silny tak, nurt. Pewnie tak. No zobaczcie, jak to wygląda, no. No, także całe szczęście, że przekroczyliśmy suchym kołem, aczkolwiek nie do końca, bo zaczyna padać. Aliaga znajduje się w Aragonii w prowincji Teruel. Wzniesienia między Ballestar a Aliaga nie różnią się aż tak wiele. Ballestar znajduje się mniej więcej na około 710 metrów nad poziomem morza, natomiast Aliaga to 1105 metrów. Jeśli chodzi o drogi, typ terenu i trudności, to są to drogi prowadzące przez obszary chronione i góry naturalne, co oznacza drogi kręte, często wąskie, czasem mniej utrzymane. Trzeba również wziąć pod uwagę zmiany klimatyczne. W ciągu dnia chłodniej w górach, możliwe mgły rano i wieczorem, większe nasłonecznienie w południe na odsłoniętych odcinkach. My jednak zamiast słońca brnęliśmy w chmurach i deszczu, ale i to ma swoje uroki. Tyle tylko, że trzeba być wtedy bardziej ostrożnym i przewidującym. Natura błędów nie wybacza. Ja osobiście lubię, jak klimat podczas naszych podróży się zmienia. Można wtedy zaobserwować ten sam krajobraz w różnych odsłonach. No i ta adrenalinka. Zatrzymaliśmy się, bo dopadł nas jakiś mały głód, żeby zrobić coś do jedzenia i po prostu zaczęliśmy rozkładać kuchenkę i zaczęło padać, zaczyna grzmieć. Aj, mieliśmy sobie ugotować jakiś normalny obiad, a chyba skończy się na gorącym kubku. Także taki to ci obiad. Whispers in the night, secrets taking flight, shadows starting to sway, lost in the gentle light. Stars are glowing, whispers flowing, weaving tales so bright. In the stillness of the night, the world feels just right. Przejeżdżamy teraz przez malutkie miasteczko Pañarroya de Tastavins. Pañarroya de Tastavins to naprawdę małe miasteczko i na dodatek nie miało nic ciekawego do zaoferowania, dlatego też nawet się tam nie zatrzymywaliśmy. Midnight air, the magic all around. In the soft embrace, our spirits are unbound. Hold on to this moment, cherish what you find. In the quiet whispers, leave the world behind. Dancing under moonbeams, hearts begin to bind. In the whispers of the night, a love pure and kind. Endless stories whisper, soft against the ear. Tales of dreams and memories, washed away in tears. Every step we take, every whispered prayer builds a bridge of hope, a promise clear and dear. Moonlight guiding softly, like a friend so true. Every movement, every turn brings us something new. In the night's embrace, our dreams start to bloom. Whispers tell our future, painting skies anew. Hold on to this moment,
Dojechaliśmy do miejsca, do wodospadu, który się nazywa Salto de la Portellada. Także zobaczymy, co to jest, przejdziemy się kawałek i zobaczymy, jak to wygląda. No, myśleliśmy, że uda nam się tam tak łatwo przejść, ale nie, tu jest specjalne miejsce, jest bezpieczniej, żeby po prostu zobaczyć ten wodospad w całej okazałości. Jest, jakby to powiedzieć, mirador, czyli punkt widokowy, z którego fajnie to widać wszystko. Także zobaczmy jak to wygląda z tego punktu widokowego. Super. Super, naprawdę. Wodospad znajduje się na rzece Tastavins, która tworzy tu efektowny spadek wody o wysokości około 20 metrów. Otoczony jest skalnymi klifami i śródziemnomorską roślinnością, co tworzy niezwykle fotograficzny krajobraz. Latem woda jest spokojniejsza, a okoliczni turyści często kąpią się w naturalnych basenach u podnóża wodospadu. Po deszczach lub zimą wodospad staje się znacznie potężniejszy, co przyciąga fotografów i miłośników przyrody. Miejsce jest łatwo dostępne samochodem i stanowi popularny cel krótkich wędrówek z pobliskiego miasteczka La Portellada. To urokliwe, mniej znane miejsce, które zachwyca naturalnym pięknem i spokojem, idealne na krótki odpoczynek w naturze. My heart beats faster when he's near. But will these feelings disappear? Can you hear my voice through the waves? Can you feel my heart as it breaks? Can you hear my voice through the waves? Or am I singing all in vain? Ostatni rzut okiem na tą przepiękną dolinę. Tam daleko, nie wiem, czy to będzie widać w ogóle, jest jeszcze taki mini wodospad, ale raczej chyba tego nie będzie widać. No nic, Piękne miejsce, nie? przepiękne, przepiękne. Super, także fajnie, że tu przyjechaliśmy. Dokładnie. No nic, lecimy dalej, zobaczymy, jakie rodzynki jeszcze nas czekają po drodze. You split the signs with the word. The void could not resist you. What was shapeless, undefined, now pulses with your brilliance. And if creation dare to ask, can night extinguish day? The answer burns in every atom. I am the only way. Light invades the blackest dark. No shadow can contain you. Death itself. Dojeżdżamy tutaj teraz do Monasterio Monserrate. Także malutkie monasterio, przynajmniej tak się wydaje z daleka. Ale ładne. No i takie monasterio jest zamknięte. Bardzo ładne, no. Nie wiem, wyjdziemy tam na Tak, chwilkę, ja tu nie? stanę Żeby z zobaczyć boku. chociaż dookoła, jak to wygląda. No ładne miejsce. W ogóle w pięknej okolicy położone. Także można sobie tutaj i przyjechać, i grilla zrobić, pochodzić po pięknych szlakach. No naprawdę bardzo, bardzo fajne miejsce.
Legenda głosi, że wszystko zaczęło się, gdy pastor znalazł w tym miejscu obraz Matki Boskiej w gałęziach jałowca. Przeniósł obraz do wioski, ale on wrócił dwukrotnie do miejsca, gdzie został znaleziony. W konsekwencji zdecydowano się wznieść tam kaplicę. burns in every atom. I am the only way. Light invades the blackest dark. No shadow can contain you. Death itself may gnash its teeth, but dawn will always break through. Oh, what fear can stand before you? Oh, what hell could drown your glory? Nothing. The dark will never win. The dark will never. Zobaczcie, jesteśmy tak naprawdę w centrum niczego, nic tutaj nie ma, a przed nami jaki olbrzymi kościół. To jest, nie wiem, czy to jest jakieś też może były monasterio, jakiś klasztor, ale no przeolbrzymi. Jesteśmy pod mega wrażeniem, bo nie ma tutaj naprawdę dookoła po prostu nic. Ten budynek jest to Convento de Calando, chyba o ile dobrze mówię. Czyli podejrzewam, że był to chyba jakiś klasztor. Ale wow, słuchajcie, zobaczcie jak to wygląda. Klasztor w Calandzie, czyli Convento del Desierto de Calanda, to zabytkowy obiekt położony w miejscowości Calanda w prowincji Teruel w regionie Aragonia. Klasztor został ufundowany w XVII wieku przez zakon karmelitów bosych i znajduje się na obrzeżach miasteczka w miejscu zwanym El Desierto, co oznacza pustkowie, typowe dla klasztorów karmelitańskich, które szukały ciszy i odosobnienia. Budowa łączy elementy stylu barokowego i surowego klasztornego. Prostota, grube mury i spokojne dziedzińce sprzyjające kontemplacji. W XIX wieku klasztor został częściowo zniszczony w czasie wojen i konfiskat kościelnych. Dziś zachowały się już tylko ruiny. No cześć kochani, słuchajcie, podczas drogi złapała nas, w ogóle zaczęła się już robić jakaś taka szarówka, zaczęło się ściemniać. Że tylko już myśleliśmy o tym, żeby gdzieś zjechać z drogi i znaleźć jakiś bezpieczny kąt. No, udało nam się akurat nie znaleźć jakieś takie miejsca. Zatrzymaliśmy się tutaj i na dzisiaj będziemy kończyć. Także z wami się żegnamy. Jutro zaczniemy drugi etap tej I jutro rano trasę. tak naprawdę zobaczymy w ogóle w jakim miejscu jesteśmy, bo dzisiaj mówię, zjechaliśmy po prostu Już tylko było ciemno, w także nie było widać. w jakieś miejsce w miarę bezpieczne, a jutro rano zobaczymy, gdzie w ogóle spędzamy noc. Dokładnie. I ten trakt też podzielę na 2 etapy, także będzie na Wikiloku trasa będzie w 2 częściach. Do tego dzisiejszego momentu. No i od tego momentu dokąd dojedziemy, zobaczymy jeszcze. Jeszcze dokładnie nie wiadomo, ale trasy podzielę na 2 etapy. Nie ma sensu tego No robić bo na jeden dzisiaj w etap, bo sumie nawet ile tymi górami przejechaliśmy? 100 chyba? ponad 100 km, ale były odcinki takie, że nie dało się w miarę. Generalnie droga nie jest jakaś tam super trudna. Są jakieś odcinki trochę bardziej wymagające, gdzie jakimś tam normalnym SUV-em nawet nie radzę, żeby ktoś się wybierał. Ale generalnie rzecz biorąc, nie, no napędu nie używałem, ani reduktora, ani nic. No, Raz chyba tam przy podjeździe takim kamienistym. No tak, raz. Ale generalnie rzecz biorąc nie polecam dla samochodów SUV-ów tej trasy etapami, miejscami, bo jest ciężko. No ale do czego zmierzam, żeby nie przeciągać? Chodzi o to, że po prostu tu kończymy i tu zakończę pierwszy etap, jeżeli chodzi o Wikiloka, o trasę. I od tego samego miejsca po prostu jutro nagram drugi etap dotąd, dokąd dojedziemy. Tak będzie lepiej, bo nawet nie wiem, czy by mi się ta droga nagrała w całości. Gdybym ją teraz dał pauzę, raz miałem taki przypadek, że mi się po prostu nie nagrała i nie było żadnej drogi, więc wolę nie ryzykować. Zakończymy tutaj dzisiaj i jutro zaczynamy nowy etap. Myśleliśmy, że polecimy trochę dalej, ale że nas złapała ta pogoda taka, co spowolniło naszą drogę też
i zrobiło się No i też ciemno, ciemno, no. i nie ma sensu ani nagrywać, bo Dokładnie. nic nie widać. Dokładnie. Tym bardziej, że jest dość niebezpiecznie tutaj teraz, także No, także dobrej się nocki jutro. i do zobaczenia rano. dokładnie, hej, do jutra. Cześć. Hejka, dzień dobry. Pogodę mamy dzisiaj już super, nie tak jak wczoraj. Także zobaczcie, jaka piękna okolica. O, dzień dobry Paulinka, poranna toaleta, tak? Okolica jest przepiękna. Pogoda zaczyna się super. No jest jeszcze trochę tak pochmurno, ale super. Tutaj mamy drogę, dzisiaj widzimy, jak ona wygląda. No nic, my będziemy się zabierać za jakieś śniadanko i będziemy ruszać dalej w drogę. Co dziś na śniadanko? A dzisiaj jajeczniczka z cebulką i z cherries. O, same pyszności. Tak, tak. Kawka już zrobiona. Kawuśka świeżo mielona, pachnąca, zrobiona. Także zaraz zaczynamy śniadanko i w drogę. Tutaj przyjeżdżamy teraz koło Rio Guadalupe. Golden gates with rust on the hinges. Silk disguise hides the venomous sting. You call it heaven, but the walls are bleeding. Every promise is a poison thing. You painted halos in the smoke, a kingdom built on ash and hope. This is paradise, dressed in lies, sweet in fruit with a blade inside. You hold me close, I pay the price, burning slow in your paradise. Crystal skies with shadows beneath them. Every kiss tastes like acid rain. I thought I found forever in your Eden, but forever only means more pain. Your crown of thorns, your velvet cage, a masterpiece of masking paradise, dressed in lies, sweet in fruit with a blade inside. You hold me close, I pay the price, burning slow in your paradise. Falling through your fragile throne, lost in beauty carved from stone. If this is heaven, let me go. No salvation in your No, pogoda nam się zaczyna pomału znowuż psuć. Jechaliśmy dzisiaj, wyruszyliśmy w takim pięknym słońcu. No a dlaczego się zaczyna psuć pogoda? Bo umyliśmy samochód. A dlaczego Dokładnie. umyliśmy? Bo musieliśmy umyć go, ponieważ po wczorajszym dniu był tak zawalony błotem i gliną, że nie było widać ani tablicy rejestracyjnej. Po prostu, no Tablicy już prawie drzwi nie można było otworzyć. naprawdę był po prostu tak zawalony. Także no, musieliśmy go umyć, bo jakby jeszcze nie wiedzieliśmy, że się pogoda będzie psuła, że może dzisiaj deszcz go umyje. Oby nie. No, są duże szanse na to, że go jednak umyje deszcz.
to co widzę przed sobą, no to No zobaczymy. nie wróży dobrze. Zobaczymy. Znaczy dobrze. Obojętnie, jaka pogoda by nie była, to No Overland jest nieprzewidywalny. i Także za to to go jest, kocham. tak, to jest jedna wielka niespodzianka. Wyjeżdżasz w jednym miejscu, gdzie jest piękna, słoneczna pogoda, za nie wiem, 20-30 km przejeżdżasz już w totalnie inny teren, ale muszę Wam pokazać, co jest przed nami. Wow, 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 wow. Zobaczcie, jaki wąwóz piękny. Wąwóz to Kurczę. tu jest przed nami. Pięknie. Wow. Co warto wziąć pod uwagę, to to, że należy zaopatrzyć się w odpowiednią ilość paliwa, trudność z dostępem do sklepów i stacji benzynowych. No chyba, że będziemy zjeżdżać po drodze do pobliskich wiosek, ale trzeba mieć na uwadze, że nie w każdej wiosce znajdziemy stację benzynową. Lepiej mieć zapas. Jeśli chodzi o jedzenie, lepiej też mieć zapas. Trzeba planować logistyki. Opuszczenie elektrowni i zamknięcie kopalń oznacza, że część infrastruktury przemysłowej może być opuszczona. Trasy mogą być w złym stanie, często nieprzejezdne, mogą występować również ograniczenia dostępu, stan techniczny dróg niepewny. Może się zmieniać z roku na rok, co też trzeba mieć na uwadze. Jeśli chodzi o klimat górski, to wszystko zależy od pory roku. Trzeba wziąć pod uwagę nieprzejezdność dróg, zimą w wyższych partiach występują mrozy, śnieg, latem czasem upał, ale góry raczej dają ulgę przed upałami. Najlepsze warunki jednak to wiosna, późne lato, początek jesieni. To dla Overlandu dobra pogoda. Udało nam się zatrzymać, póki jeszcze nie pada, bo już coś z tych chmur zaczyna kropić, ale jeszcze chyba zdążymy zrobić obiad. A obiadek dzisiaj mamy pod tytułem... Spaghetti. Tak jest. Grześ dzisiaj gotuje, uczy się. Tak. Kuchnia polowa. Człowiek całe życie się uczy. Niezależnie od tego, co robi. No, także mamy nadzieję, że uda nam się zjeść dzisiaj normalny obiad w końcu od 2 dni. No, jakiś taki konkretny obiad, no bo ostatnio ta pogoda to nam tu robiła takie psikusy, że No, zobaczcie, w ogóle miejscóweczka. No rewelacja. Piękne miejsce. Także jemy i lecimy dalej. no jak się pancia czuje za kierownicą terenówki? Nie wiem, jestem na razie trochę posrana, bo pierwszy raz prowadzę tą krowę. Czyli dawno na wsi nie byłaś. Tak, tak. No ale spoko. Powolutku może się przekonam. No wiesz, jedynym plusem takich samochodów jest to, że nie zrobisz mu krzywdy. No tak. Naprawdę Cię podziwiam, że się Czemu? odważyłaś. Nie no, bez przesady. No bo generalnie osobówką nie chcesz jeździć, a tu Wiesz, bo tu wiem, że nic mi nie wyjedzie, nic mi nie wyskoczy, nie ma znaków drogowych, na których trzeba się skupiać, także no tutaj po prostu się w tym momencie można zrelaksować. O ile nie będzie dziur po drodze. no wiesz, wyskoczyć to zawsze może sarna, nie? No ale wiesz, w terenie jedzie się wolniutko, więc spoko. No to super. Bardzo mnie cieszy, bo mam zmiennika, mogę odpocząć, A tylko chwilowego. ale to zawsze coś. Słuchajcie, zatrzymaliśmy się tutaj, patrzcie, w totalnej głuszy jacyś Amerykanie zgubili flagę. No proszę, No, aleś się nagadał. No, no co mam powiedzieć, jak zgubili, to zgubili. no także mówię, nie ma dookoła nic, tam jakieś ruiny jakiejś chyba starej stodoły. I proszę,
Na początku myśleliśmy, że może ktoś sobie tutaj mieszka, jakiś Amerykanin, Chyba jakiś zwolennik. ale oprócz 2 butelek wody, 3, które są tutaj mocno, słuchajcie, skitrane. Ty, może to jakiś spirytus tu jest? Co jest? No zobacz, jakie to jest wszystko skitrane. Spirytus. No popatrz, ile butelek wody. Ty, to nie może być woda. To nie może być woda, słuchaj. Nie, to jest. Nie, no woda, ale po co ktoś kitrał tak Nie wiem, wodę może sobie? ktoś sobie może Może ktoś w sobie tu cieniu przychodzi. tutaj, w cieniu sobie Dokładnie. jakiś amerykański, może pastuszek. Właśnie. Może jakiś pastuch sobie schował tu wodę. Także my tniemy dalej. Takie to ci życie kamerzysty. Mój obiekt się oddalił, a ja teraz muszę zasuwać. Kicked off my shoes at the edge of the corn. Sun was sinking, sky all torn. Heartbeat racing, hair a mess. Got a little dirt on my Sunday dress. I ain't sorry, I won't confess. Wiecie co, zatrzymaliśmy się gdzieś w drodze, ponieważ usłyszeliśmy na trasie, że coś nam dziwnie samochód piszczy. Więc stanęliśmy i okazało się, że... Co się stało? się urwała rura. No, także wisi nam po prostu na jakimś jednym włosku. Także zajechaliśmy tu do jakiegoś chłopa, do jakiegoś gospodarstwa, gdzie są jakieś dosłownie 2 domki na krzyż, w poszukiwaniu drutu. Ale na szczęście drut był, nie będzie za cienki ten drut. Nie no, go zwinę kilka razy. Będzie dobrze. Będziesz pan zadowolony. No tutaj Grześ teraz zaplata warkocze. Na własnej głowie. Nie ma na własnej, to druciane. Funkcjona. Funciona. Muchas gracias. Pues nos habéis salvado la vida. La verdad que... Y decían una vez un chofer, un camión, dice que el alambre es la mejor herramienta para... Claro. Sí, sí, pues ahora sabemos que sí o sí tenemos que llevarlo. Un alambre te saca de... Claro. ¿Dónde soy? Bueno, somos de Polonia. Sí, ya he visto Polska ahí, digo, bueno, pero claro, veo Inglaterra, veo Andorra, digo, No, pero somos de no Polonia. sé si se van de aquí. Bueno, todo es de aventura. Sí. ¿Pero Europa o Bueno, y hacemos unos días, ¿no? Por... de ruta? Sí. Dando por caminos y pistas. ¿no? Sí, sí. Y aquí por Teruel las pistas son impresionantes. Muy bien, pues. Sí, tendremos suerte. Vale, pues. Gracias. Que vaya bien. No, zobaczymy, czy będzie działało. Jakiś tam drut od gospodarza udało mi się wziąć. Pękła ta obejma w ogóle tutaj, która trzyma tą rurę. A zaczęło się od tego, że w ogóle przepaliło się, tak robią teraz te części zapasowe, że przepaliło się o tu, w tym miejscu. Nie wiem, czy to tam będzie widać, ale jest dziura aż w czujniku. Tam jest mocowanie tego. Tutaj. To się pierwsze urwało. No a potem ta obejma tam z tyłu właśnie. Dół trzyma, ale góra się urwała i no nic. Najważniejsze, że gospodarz był w domu. Że miał drut. Podarował nam drut i jakoś możemy kontynuować trasę. Także lecimy dalej. Lecimy dalej. In the hush
hush before the breaking, when the air is thick with thought, shadows stretch across the silence, and the battle lines are drawn. Every heartbeat warns of thunder, every breath a rising tide. Something vast begins to stir. To miejsce, ta formacja skalna nazywa się Boca Infierno, czyli w sumie można powiedzieć, że piekielna paszcza, można by było to ująć. Także myślę, że możemy tak to określić, piekielna paszcza, ale no robi wrażenie. Tutaj rwąca rzeka Guadalupe. Przepięknie, jest naprawdę pięknie, piękna trasa. Wild and reckless, tear the masks from all my lies. Every note a flash of fire, every dream a roaring tide. I am caught, I am alive in the storm inside. No escape, no calm horizon, only motion fierce and wide. Every thought a wave that lifts me, every fear a turning tide. Thunder rolls beneath my reason, lightning burns across my sky. Winds of wonder, wild and reckless, tear the
drodze i totalnie nie wiemy, ile nas jeszcze tej drogi czeka, na którą zajedziemy i czy w ogóle zajedziemy. No nic, zobaczymy. Nie wiemy, co to jest. Zobaczymy, co to jest. Z bliska. Awake to the window, morning's pale light. Camino de los Pilones to stara droga, ścieżka dla mułów konnych, która łączyła Villarroya de los Pinares z Ayepus, prowincja Teruel, region Maestrazgo. Trasa ma około 6 km długości w swoim najlepiej zachowanym segmencie. Jedną z charakterystycznych cech tej drogi są pilones, kamienne słupy, tak zwane słupy orientacyjne. Wykorzystywane dawniej do oznaczania drogi na terenach o słabej widoczności, szczególnie przy śniegu lub mgle. Pilones mają około 2,5 metra wysokości, średnicą nieco większą niż pół metra i rozstawiane są co 30-50 metrów. W 2008 roku fragment Camino de los Pilones między Villarroya de los Pinares a Ayepus został uznany jako zabytek kulturowy. Droga była używana do transportu surowców, w tym wełny, oraz jako trasa komunikacyjna między terenami górskimi a wybrzeżem. No, wyjeżdżamy w końcu z górskich tras, wjeżdżamy na asfalt i będziemy się kierować teraz w kierunku Aliagi. Także mniej więcej chyba około pół godziny drogi nas jeszcze czeka. Czyli myślę, że gdzieś tak około 22:30 powinniśmy dojechać do Aliagi. Także mamy taką nadzieję. No, dojechaliśmy do miasteczka Aliaga. Musimy teraz poszukać sobie jakiejś miejscówki na spanie. Także zaraz wbijemy sobie Park for Night i coś znajdziemy. No Parę dzisiaj... z tego miasta pokażemy Wam jutro, bo Tak, no dzisiaj wiadomo, że jest już tak ciemno, że nie będziemy nic tutaj nie widać po prostu. objazdówek robić nocnych. Dokładnie. Poza tym jesteśmy tak zmęczeni, jest za 10:11, słuchajcie. Ale też nie byłoby żadnego sensu teraz. Późno dojechaliśmy, inaczej planowaliśmy, inaczej wyszło. Także mieliśmy tu być wcześniej, no ale wyszło jak wyszło. Wyszło jak wyszło. Więc parę przebitek z tego miasteczka pokażę Wam jutro, a Wam dzisiaj mówimy już dobranoc. Dobranoc I do i do jutra. zobaczyska rano. Hej. Dzień dobry. No taką miejscóweczkę znaleźliśmy sobie na noc. Wprawdzie kawałeczek od miejscowości Aliaga. Zwykły parking, nic specjalnego, ale przy jeziorku, Tak. taki można powiedzieć, może nawet nie dziki parking, bo jest normalnie zaznaczony na Park for Night. Jest to parking dla takich, dla wędkarzy. Także bardzo fajne miejsce, bo w Aliadze generalnie było albo w mieście, tak. albo centralnie przy ulicy, Nie więc było. stwierdziliśmy, że pojedziemy sobie kawałeczek dalej. Nie było nic takiego spokojnego, tu jest o wiele lepiej, przyjemniej, tak. Noc spędziliśmy Wyspaliśmy spokojnie, się, to tak. jest ważne. Także lecimy Wam pokazać trochę Aliagi i będziemy kończyć dzisiaj będziemy naszą kończyć. wizytę tutaj. Ale zanim skończymy, jedziemy zobaczyć Jeszcze się Aliagę. zobaczymy, tak. Kilka słów o samym miasteczku Aliaga. Aliaga leży w regionie Cuencas Mineras w prowincji Teruel na wysokości około 1105 metrów nad poziomem morza. Sama nazwa Aliaga pochodzi z arabskiego alulga, jeśli to w ogóle dobrze wymówiłem, co można tłumaczyć jako kręty, zakręcony wąwóz lub dolina, z hiszpańskiego Valle Retorcido. W okresie rekonkwisty ważne miejsce strategiczne, zamek Aliaga, obiekty obronne, przynależność do zakonu szpitalników od XII wieku. W wieku XIX i XX rozwój dzięki działalności górniczej i elektrowni węglowej, która pracowała do lat 80. XX wieku. Po zamknięciu elektrowni nastąpił spadek demograficzny i gospodarczy. Jakby ktoś miał ochotę, to może tutaj powędrować nawet szlakami dinozaurów. Tak. I tam na szczycie jest taki, można powiedzieć, taras widokowy z milionem schodków. No i stamtąd rozpościera się widok na całe miasteczko i okolice. To ładna alejka. Bardzo ładna, z kwitnącymi kasztanami. O, a tutaj jest też właśnie ciekawostka. Jest tutaj napis, który mówi Si duele no es amor, czyli jeżeli boli, nie jest to miłość.
I bardzo, bardzo tutaj dużo zauważyliśmy elementów, znaczy nawet nie elementów, Wzmianek takich. to w wzmianek całym regionie właśnie, praktycznie. tak, odnośnie przemocy ogólnie wobec kobiet i ogólnie wobec przemocy. Zobaczcie, wygląda jakby to było z jakichś czaszek zrobione. No to chyba jest. Wow, nie, kamienie tak wyrzeźbione przez erozję, ale mega ciekawe. No naprawdę wygląda jak... A w ogóle jest to fontanna, źródełko z wodą. Nie wiem, czy woda jest. Działa? Działa. Niesamowite, jaka muzyczka z głośników się rozchodzi. Godzina 10. Miasto się budzi do życia. Wow, ale super. Od razu miło zacząć dzień. Kochani, i stąd będziemy się już z Wami żegnać. Tak, tutaj kończymy naszą trasę, naszą wyprawę. Mamy nadzieję, że podobało się i A jeśli Wam się podobało, to nie zapomnijcie o łapce w górze. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje, a tylko ogląda, to warto nas subskrybować. tak, o subskrypcję prosimy również I komentujcie, bo dla nas jest to też właśnie fajny taki kopniak do robienia czegoś więcej jeszcze i ciekawszych miejsc. dokładnie, Także dokładnie. czekamy na komentarze, łapy w górę, subskrypcje i mam nadzieję, że I do szybkiego zobaczenia. Tak, i że bawiliście się równie dobrze oglądając, tak jak my, robiąc tą rutę, czyli Trasę, trasę. dokładnie. Także trzymajcie się.